Jeżeli szukacie budżetowych lamp do nagrywania filmów, robienia transmisji na żywo lub do fotografii produktowej, to Aputure rozszerzył linię swoich lamp o nowe lampy z serii Amaran. W skrócie, jeżeli nie chcesz oglądać dalej, od razu powiem, że są świetne i między 1000 a 2000 zł te lampy po prostu nie mają konkurencji. W niektórych aspektach, jak maksymalna moc, mogą nawet konkurować z dużo droższymi konstrukcjami. Porównam w tym filmie wszystkie lampy z serii Amaran 100D, 100X, 200D i 200X z lampami Godox SL60W oraz Aputure 300D Mark II. Lampy przychodzą w tekturowym pudełku, niestety nie dostajemy żadnej torby transportowej. W zestawie znajdziemy jedynie krótką instrukcję, naklejki, lampę, reflektor oraz zasilacz. Wszystkie 4 lampy są tej samej wielkości. Amarany są trochę mniejsze niż Godox SL60W czy Aputure 120D. Jeżeli porównamy je z Aputure 300D Mark II, to widzimy, że różnica jest jeszcze większa. Szczególnie, że Aputure 120D i 300D Mark II mają jeszcze dużą jednostkę zasilającą, natomiast Amarany przychodzą w zestawie z małym zasilaczem. Bardzo fajnie rozwiązano sprawę wtyku w zasilaczu, który teraz ma blokadę, co uniemożliwia przypadkowe rozłączenie zasilania. Obudowa wykonana jest z plastiku, który wydaje się jednak wytrzymały i jest dobrej jakości. Nie jest to jednak budowa znana z serii Aputure Lightstorm, gdzie wiele części jest wykonanych z metalu, ale różnica w cenie jest też znacznie większa. Dla porównania, za jedną lampę Aputure 300D Mark II możemy kupić 3 lampy Amaran 200D. Lampa ma wygodną rączkę do trzymania i regulacji położenia lampy. Uchwyt montażowy na statywie ma solidną śrubę zaciskową, a obok mamy uchwyt do mocowania parasolek. Parasolki odbijające i transparentne są najtańszymi modyfikatorami, których możemy użyć, żeby rozproszyć i polepszyć jakość światła. Na górze i na dole mamy otwory wentylacyjne. Od spodu widać wentylator, który w serii 200X i 200D jest koloru czarnego, natomiast w serii 100D i 100X koloru żółtego. Więc przypuszczam, że pewnie są to wentylatory z różną wydajnością chłodzenia i z tego też wynikają różnice w głośności lamp, ale do tego zaraz wrócę. Lampy posiadają uchwyt do montowania akcesoriów w systemie Bowens. Akcesoria mocują się szybko i pewnie. Dzięki różnym akcesoriom możemy z tej lampy zrobić bardzo duże, miękkie źródło światła, używając np. softboxów. Wystarczy, że taką lampę ustawimy po lewej lub prawej stronie od aparatu, dodamy blendę do rozświetlenia drugiej strony i mamy piękne oświetlenie twarzy do nagrywania filmów. Zmieniając modyfikator na czaszę, która jest dołączona do zestawu, możemy wykorzystać tę lampę jako światło z kontry lub jako światło efektowe świecące na tło. Lampy posiadają także możliwość pochylenia. Nie jest to rozwiązanie tak pewne jak w wyższej serii Aputure Lightstorm, ale w porównaniu z Godoxem SL60W jest to i tak dużo lepsze rozwiązanie. Mocowanie blokuje się w każdej pozycji i potrafi spokojnie utrzymać duże softboxy oktagonalne o wymiarach nawet 120 cm. Z tyłu lampy mamy wtyk XLR do zasilania lampy oraz włącznik. Powyżej znajduje się pokrętło zmiany mocy oraz ekran z informacjami na temat ustawień lampy. Różnicę między serią X i D widać z tyłu przy ekranie. Seria X ma oprócz pokrętła zmiany mocy dodatkowe pokrętło do zmiany temperatury barwowej. Pokrętło mocy reguluje moc od 1% do 100% lub po naciśnięciu pokrętła możemy regulować moc w krokach co 20%. Tak samo działa pokrętło zmiany temperatury barwowej. Zmieniamy temperaturę między 2700 kelwinów a 6500 kelwinów. Ewentualnie po naciśnięciu możemy skokowo zmieniać temperaturę między zapisanymi presetami. Seria X i D ma także inną diodę COB, która jest podzielona na diody z temperaturą 2700 kelwinów i 6500 kelwinów. W tych lampach zmiana koloru odbywa się poprzez odpowiednie mieszanie mocą diod ciepłych i chłodnych. Serie 100 i 200 różnią się między sobą mocą diody, odpowiednio mającą 100 W i 200 W. Diody w serii 200 są także fizycznie większe. Amarany mają zabezpieczoną diodę LED przez szkło ochronne, dzięki czemu zmieniając modyfikator czy transportując lampę mamy pewność, że dioda się nie uszkodzi. Dzięki temu, że lampy są małe i lekkie, można je bez problemu zawiesić na bumie statywowym, np. do oświetlenia z kontry.
To, co najważniejsze w lampach, to oczywiście ich moc maksymalna, czyli jak dużą przestrzeń można taką lampą oświetlić, a także jak duże softboxy można na nich zamocować, aby uzyskać równocześnie mocne i miękkie światło. Jest to istotny parametr, ponieważ szczególnie softboxy potrafią mocno ograniczyć moc lampy. A z drugiej strony, jeżeli posiadacie mało miejsca lub chcecie pracować z delikatnym światłem, to istotne jest, jaką minimalną moc będzie miała lampa. Teraz możecie zobaczyć specyfikację każdej z tych lamp. Taką specyfikację znajdziecie także na stronie producenta www.aputure.com. Nie dysponuję światłomierzem, dlatego będę się posiłkował wynikami, które uzyskał Cilap Pike z kanału DSLR Video Shooter, gdzie z założonym reflektorem uzyskał następujące wyniki. Z tego widać, że Amaran 100D jest dużo mocniejszy niż Godox SL60W i SL100, a nawet trochę mocniejszy niż Aputure 120D Mark II. To, co zaskoczyło Cilapa Pike'a, to także wyższe wyniki Amarana 200D od Aputure 300D Mark II. Pamiętajcie jednak, że są to wyniki dla założonego reflektora. Na mierzoną moc, oprócz rzeczywistej mocy diody, ma także wpływ jej wielkość, a także szerokość świecenia samej diody. Drugie, bardzo ciekawe porównanie przeprowadził Bart Johnson, który założył na lampy Softbox Light Dome SE o wymiarach 90 cm i zrobił pomiary z odległości 3 metrów. W jego teście wyszło, że Amaran 200D uzyskał 456 luksów, Aputure 120D Mark II uzyskał 302 luksy, natomiast Aputure 300D Mark II uzyskał 597 luksów. Zobaczycie teraz oświetlenie przez różne lampy na minimalnej mocy, na 50% i na maksymalnej mocy oraz pokażę Wam, jakie ustawienia miałem w aparacie. Aparat i lampy były ustawione w tym samym miejscu, około 1,5 metra ode mnie, z założonym softboxem oktagonalnym 120 cm. To, co widzicie w tym momencie, to oświetlenie zrobione przez lampę w softboxie Mitoya 90 cm przez taką żarówkę fotograficzną o mocy 125 W. I jest to lampa, która jest ustawiona po mojej prawej stronie na statywie na wysokości około 1,5 metra i w odległości około 1,20 m. I jest to oświetlenie, które jest bardzo prostym i tanim budżetowym oświetleniem i zaraz go porównam z Amaranem 100D, także zobaczymy sobie, jak taka żarówka w prostym softboxie Mitoya radzi sobie w dużo droższą lampą Amaran 100D. I w tym momencie jestem oświetlony Amaranem 100D, ustawienia aparatu są takie same. Lampa stoi w tym samym miejscu, co wcześniej stał softbox Mitoya 90 cm z żarówką fotograficzną i to jest 50% pełnej mocy Amarana. Teraz zmieniłem moc na 100% Amaran 100D z softboxem 90 cm. A teraz usłyszycie test porównawczy głośności wentylatorów na pełnej mocy różnych lamp.
Podsumowując ten test, według mnie wentylatory w serii Amaran są bardzo ciche. Nie widzę żadnego problemu, żeby korzystać z nich nawet przy nagrywaniu z czułymi mikrofonami. Dodatkowo używając aplikacji Sidus Link możemy zrobić update oprogramowania w lampach. I po tym update'cie mamy możliwość wyboru trybu wentylatora Auto lub Medium. W zestawie z lampami nie dostajemy niestety tradycyjnego pilota. Nawet jeżeli go posiadamy, to niestety nie będzie on działał z Amaranami. Możemy natomiast kontrolować lampy używając telefonu przez aplikację Sidus Link. I z poziomu aplikacji możemy sterować praktycznie wszystkimi parametrami lampy, między innymi mocą lampy. Natomiast w serii X także mamy możliwość zmiany temperatury barwowej. W serii X jest też opcja zrobienia zdjęcia i dopasowania temperatury barwowej lampy do wzornika lub użycia predefiniowanych filtrów żelowych. W lampach możemy także włączyć odpowiednie efekty świetlne, jak zepsuta żarówka, błyskawice, flash lub kilka innych. Aplikacja także pozwala grupować lampy, zrobić update oprogramowania czy zapisać wszystkie ustawienia w formie łatwych do odtworzenia presetów. Przykładowy setup z lampami Amaran. Na początek ustawię lampę Amaran 200D po lewej z dużym softboxem oktagonalnym 120 cm, tak żeby oświetlić twarz. Następnie dodam kolejną lampę Amaran 100X, mocuję ją na ramieniu Manfrotto Magic Arm. Na lampę zakładam czaszę z zestawu, dzięki czemu światło nie rozchodzi się na boki. Moc lampy ustawiam na 5, może 10%. Temperaturę ustawiam na 2700 kelwinów, tak aby wyglądało, jakby oświetlało mnie światło z lampki biurkowej. Kolejna lampa Amaran 200X będzie ustawiona na statywie z ramieniem typu boom i ustawiam tam temperaturę na 6500 kelwinów. Lampa także ma zamocowaną czaszę, dzięki czemu światło jest kierunkowe i nie psuje klimatu. Dodatkowo mogę dodać kolejną lampę Amaran 100D do wypełnienia cieni na mojej twarzy po drugiej stronie z mniejszym softboxem 90 cm. Podsumowanie. Jeżeli szukasz budżetowego rozwiązania do oświetlenia filmów, to seria lamp Amaran powinna być rozpatrywana przez Ciebie w pierwszej kolejności. Są to świetne lampy o znakomitych parametrach. Do tego w tym przedziale cenowym nie znam lepszych lamp. Jeżeli zastanawiasz się, co wybrać, czy Godoxa SL60W, czy Amarana 100D, to gorąco polecam dołożyć i kupić Amarana. Są to lampy mocniejsze, z większym zakresem regulacji mocy i według mnie lepiej wykonane. Także standardowy wentylator w Godoxie SL60W jest głośniejszy niż ten, który ma Amaran 100D. Będą pewnie też osoby, które do swojego zestawu lamp z wyższej serii Lightstorm 120D Mark II czy 300D Mark II będą chciały dołożyć lampę z serii Amaran. I tutaj też sam stosuję taki setup u siebie i muszę powiedzieć, że wszystkie lampy świetnie współpracują ze sobą. Szczególnie, że w cenie jednej lampy 300D Mark II można mieć 3 lampy Amaran 200D. I o ile nie potrzebujecie solidności 300D Mark II, to uważam, że Amaran 200D radzi sobie naprawdę świetnie. A co Wy myślicie o nowych lampach Amaran? Zamierzacie powiększyć swój setup o nowe lampy, a może znacie lepsze lampy? Dajcie znać w komentarzu pod spodem. No i do zobaczenia w następnych filmach.